Witam. Dzisiaj pojedynek atramentów nowych. To seria All That Glitters, czyli wszystko, co się błyszczy. Najnowszy, chociaż może nie jeszcze taki całkiem nowy, bo z zeszłego roku. Linia atramentów, która ma takie drobinki i specjalnie wyprodukowaną procedurę, która umożliwia długie zawieszanie się tych drobinek, żeby za szybko nie opadały. I tak się dzieje. Natomiast dzisiaj z tych czterech porównam dwa. Tak mi się to zestawienie wybrało z tych dwóch. I mamy jeden taki zielonkawy i drugi czerwonawo-pomarańczowy. I zaczniemy od tego pierwszego. To nazwa Firecracker, który tutaj, jak widać, jest dość takim intensywnym kolorem. Widać, że tutaj drobinki leżą na dnie. Trochę je pobudziłem do ruchu. Tutaj ciemniejsze szkło, w związku z tym tutaj za bardzo nie widać. Natomiast już w tym momencie widzę, że nie trzeba, tak jak to miałem przy testowaniu najnowszego pelikana błyszczącego, wstrząsać dość długo, żeby ta mieszanina się jakby dobrze rozpuściła. I tutaj wystarczyło parę ruchów. Jak widać, nie wiem czy tutaj drobinki także widoczne są na powierzchni. Tutaj też nie za bardzo, zwłaszcza w Firecrackerze, to widać. Natomiast zaraz przystąpimy do testów. Pod światło patrząc widać, że tak jakby rozłożenie tych drobinek jest w miarę równomierne. Nie ma tutaj jakichś prześwitów i szybko na pewno one nie opadają. Wydaje się, że ta zawiesina jest równie gęsta. Drugi kolor to Jurassic Treasure, bo jeszcze o tym nie powiedziałem. Natomiast zacznijmy od tego pierwszego. Pod światło pochylony wykazuje tutaj oczywiście, gdzie więcej atramentu podałem, tym więcej jest tych błyszczących drobinek. Natomiast rozkładają one się w miarę równo tutaj na papierze, niezależnie od tego, czy jest ich gęściej, czy mniej. W miarę, można powiedzieć, jest to dobrze rozprowadzone. Tutaj może oczywiście tu chlapnąłem mocno i tu właściwie same drobinki chyba zostały. Natomiast tu, gdzie piszę normalnie, to widać, że nawet przy cienkiej grubości one są widoczne, co nie zawsze ma miejsce w tego typu atramentach. Także tutaj widzę dość dużą różnicę w porównaniu z tym ostatnio przeze mnie pelikanem pokazywanym. Zobaczmy teraz, jak te drobinki, no to nie trzymają się z papieru na stałe, bo to właściwie niemożliwe. Natomiast nie wszystko schodzi z tego papieru, zostaje jeszcze na powierzchni papieru. Tak więc wyglądają obie te próbki i ja oczywiście bardziej optuję za Jurassic Treasure. Wydaje mi się to kolor bardziej dla mnie niż Firecracker. Ten to bardziej chyba do podkreśleń jakiś można powiedzieć. Natomiast jest to ciekawa rzecz, bo tak z drobinkami w atramencie zawsze jest ten problem, że one szybko opadają i leżą potem na dole albo odkładają się w konwerterze i nie da się nimi dobrze pisać. Natomiast tu wydaje się jest krok w dobrą stronę zrobiony. Tyle na dziś. Na koniec przypominam jeszcze raz. W kwietniu widzimy się na Pen Show w Katowicach. Do usłyszenia.